Lanzarote, kolejny dzień na tej pięknej wyspie. Zaraz jadę do miejscowości Playa Blanca, a stamtąd już na najpiękniejszą plażę na wyspie, czyli Papagayo. Jest 10 rano, tutaj jeszcze nikogo na plaży nie ma, ale już słońce wychodzi i będzie znowu przepiękna pogoda. Także zapraszam na film. A to Playa Reducto. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Godzina drogi za Recife. Po drodze klimat czysto wulkaniczny. Tutaj to już jest właśnie Playa Blanca, czyli zachodnie wybrzeże wyspy. Ale pogoda jeszcze o tej godzinie tutaj za bardzo nie dopisuje. Jest prom. Daleko na horyzoncie kolejna wyspa Fuerteventura. Dokładnie gdzieś tam. Tutaj już powoli przebija się słońce. Także trzeba jeszcze tylko chwilę poczekać. A na Papagayo kursują specjalne jeep taxi, ale myślę, że to jeszcze jest trochę za wcześnie. Niech się więcej rozpogodzi. Mała plaża, ale przy takiej pogodzie to wygląda strasznie. No, a zaplecze turystyczne jest tutaj bardzo dobrze rozwinięte. Wszędzie naokoło restauracje. Z tego co ciekawe, to tutaj w sklepach można sobie kupić podróbki wielu oryginalnych firm, z czego oczywiście korzystam. No a pogoda jeszcze nie jest idealna, więc trzeba chwilę poczekać i później wybiorę się na tą słynną plażę Papagayo. Jest to podobno najpiękniejsza plaża na całej wyspie. Atrakcje, wycieczki. A tutaj już proszę, przepiękny kolor wody. Trochę się pokazało słońce. No i kolejna miejska plaża. Leżakownia. Po prostu leżakownia. No i fantastyczny kolor wody. Jak tylko wyjdzie słońce, to podejrzewam, że to nie ma w ogóle żadnego wolnego skrawka plaży. Po prostu tutaj cała linia brzegowa jest zabudowana hotelami. Cały czas jakieś hotele mijam i nic więcej. Restauracje, hotele, baseny, no widok zacny. I cóż, w takim miejscu to wakacje można sobie spędzić na luzie, prawda? I dużym plusem tego miejsca, być może nie w tej chwili akurat, jest fakt, że słońce jest tutaj przez cały dzień i zachodzi dopiero wieczorem nad morzem. No i faktycznie powiem Wam, że Arrecife jest słabe w porównaniu z innymi miasteczkami. Tutaj co prawda jest komercja na maksa, ale no, wygląda to wspaniale, niesamowicie. I teraz jeszcze tylko troszkę więcej słońca. Niech to wszystko nabierze odpowiednich barw. A gdzieś tutaj przede mną zaraz powinien być zamek, a w sumie to chyba stara baszta. Gdzieś tędy są i piękne kaktusy. Ogromne. Proszę. No proszę. O właśnie. I to jest ten zamek. Castillo de San Marcial, chociaż nazwa jest trochę dłuższa. Pogoda, no kurczę, się słońce przybija powoli. Zameczek taki bardzo mały. To jest właśnie on. Gdzieś tam przede mną na horyzoncie, w sumie to z drugiej strony, już jest Playa Mujeres oraz Playa Papagayo, ale póki co pogody jeszcze nie ma. Jest zbyt wiele chmur po tej stronie wyspy o tej godzinie. Mam nadzieję, że za jakiś czas się wszystko tutaj rozpogodzi i będzie przepięknie. No ale cóż, tam powoli zmierzam na tą stronę. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. A z tej strony, proszę, jakie tutaj klify, skały. No, bardzo interesujące wybrzeże. Także ta część wyspy również zaskakuje. Taki tutaj turystyczno-wypoczynkowy klimat. Domu do wynajęcia. Tam już zaraz ogromne góry, wulkany i no, tysiące hoteli. Tysiące hoteli, wszystko to jest zabudowane. Spójrzcie, ile tam się ludzi mieści. A tam są plaże. I to troszkę wygląda jak Korwalia. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, ale akurat w tym miejscu nie ma piaszczystych plaż, także myślę, że są tutaj jedynie baseny. Właśnie, tam jest basen, ale tutaj do morza, do oceanu w sumie i tak można zejść po tych kamiennych schodach. A jest turkusik. No,
ten czarny pył wulkaniczny, no to jednak tutaj robi taką robotę. To są takie wszędzie kontrasty. Piękna sprawa. Kaktusy, resorty i hotele. Tutaj warto kiedyś przyjechać na dłużej, wynająć sobie jakiś pokoik w jednym z hoteli, ponieważ no, widoki naokoło są przepiękne. Wspaniałe kontrasty. Wspaniały krajobraz. Jak to tutaj się wszystko idealnie uzupełnia. Centro Turístico, a tutaj prawie że Meksyk. Jakie wspaniałe kaktusy. Co to za planeta? Gdzie ja teraz jestem? W jakim miejscu się znalazłem? Kurczę, tutaj nic nie ma. Tylko popiół wulkaniczny. I nic poza tym. Ale pustkowie. Ale pustkowie. Czyli co? W tą stronę, prawda? Pogoda jest kurczę straszna. No i patrzcie. Playa Mujeres. Plaża kobiet. I kosmiczny widok z góry. Turkusowa woda. I piaszczysta plaża. Złoty piasek. Przepiękna panorama. Przepiękna panorama. Turkusowe morze i pozostałości powulkaniczne. Są klify. Jest pył wulkaniczny. No kurczę, atmosfera jakbyśmy byli na jakiejś innej planecie. Na Księżycu. Tam gdzieś daleko na horyzoncie wulkany. Tej wydeptane ścieżki. No, panorama przepiękna. Jest i parking. I oczywiście plaża. Żółta plaża i turkusowa woda. A tutaj pod moimi nogami, no, żeby tylko nie spaść, spójrzcie, no niesamowite. Jak to pięknie tutaj wszystko natura ukształtowała. Na dole jest jaskinia, mała grota, kamyki, no i kurczę, te ogromne klify. Wszystko to pozostałości powulkaniczne. Ale boski kolor, ale boski kolor. A to dopiero Playa Mujeres. Strasznie fatalny dzień dzisiaj trafiłem. Przeważnie nie ma słońca. Myślałem, że będą fajne ujęcia z drona, ale no, nie będę czekał godziny, bo mi się bateria wytraci. I tak mój cel dzisiaj to Papagayo. Także chodźmy w stronę następnej plaży. No. I znowu nie ma słońca. I znowu nie ma słońca. Ojej. No, woda. Ocean. Woda w oceanie. Aż tak ciepła to nie jest. Ojej. Lodowata wprost. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Ale i tak jest dobrze. I tak jest dobrze. Zaraz będzie kolejna piękna plaża przede mną. Tutaj muszę trochę uważać z filmowaniem, ponieważ wiele kobiet jest topless. Przede mną właśnie idzie nagi mężczyzna, także YouTube mógłby to wszystko zablokować, więc nie będę kręcił takich tutaj historii. I teraz słońce znowu wyszło. A ta część, mam takie wrażenie, że to jest część dla turystów. Właśnie z tej strony przy skałach. Od razu lepiej w słońcu. Piękna woda. Po drodze kolejna mała plaża, Playa Rubicon. No i też wspaniały widok. Ten turkus, ten żółty piasek, po prostu pięknie. Cud natury. Co za krajobraz, co za krajobraz. Ale tam na dole widzę, że chyba też ktoś stoi nago, że tak powiem. Sprawdźmy. Ten mężczyzna. A to już Playa del Pozo. Kolejny piękny tutaj zakątek tej wyspy. Żółty piasek, woda. Ale po lewej oczywiście czysto wulkaniczny klimat. Ależ to jest kurczę miks
nieziemski wprost. I oto już kolejna panorama, którą Wam pokażę, ponieważ miejsce jest bardzo fotogeniczne i to nawet pomimo faktu, że dosyć często nie ma słońca, ale jednak to tutaj ta natura, ten cały miks wody, piasku, głazów wulkanicznych, po prostu to jest coś niesamowitego. To jest raj, proszę Państwa. Kolejna plaża na dole. Jak sami widzicie, pomimo że miasteczko typowo turystyczne, same hotele, to jednak bliskość tych wspaniałych plaż to byłby bardzo dobry wybór na Wasze wakacje, jeżeli kiedyś tutaj przelecicie właśnie na wyspę Lanzarote. I gdyby tylko jeszcze wybuchły wulkany, to wtedy już bylibyśmy spełnieni. Ale może to i lepiej, że są nieczynne. No, przynajmniej tak mi się wydaje, że te wulkany są od dawna nieczynne. Tymczasem w dole jest już plaża następna. I czy to jest nasza plaża? Chyba tak. Chyba tak. Tylko znowu brakuje słońca. A jednak nie, moi drodzy. To jest Playa de la Sera. Tutaj piaszczyste zejście do niej. Papagayo to już powinna być następna plaża. I uwaga, oto już przed nami upragniona i przepiękna Playa Papagayo. Właśnie tam w dole. Ależ to wygląda cudownie. Na górze jakieś restauracje. Tutaj punkt widokowy. Także zaraz to wszystko zobaczymy z góry, chociaż już wcześniej widzieliście tą plażę z drona. Ależ widok jest nieziemski. Okno. I tutaj już widok z góry w całej okazałości Playa Papagayo. Ależ to jest cud. Tutaj restauracje, tak jak mówiłem. Z tyłu wulkany. No przepiękny krajobraz. Przepiękne miejsce, także warto tutaj było się przejść. I jeszcze raz widok z góry na Papagayo. Ale to jest widok, ale to jest tutaj widok, moi drodzy. Wulkany, ale to miejsce w dole, odcień wody w słońcu. Jej, to jest, kurczę, faktycznie chyba najpiękniejsza plaża tutaj na całej wyspie, na całym Lanzarote. Cud. A zresztą widoki z drugiej strony również są pierwsza klasa. Ale widoki z góry na całą okolicę po tej stronie i po tej, to jest, proszę Państwa, no to jest po prostu coś tak wspaniałego. Numer jeden na całym Lanzarote. Ach, ta woda, ach, ten kolor. Widzicie? Przepięknie.
Przepięknie tutaj jest. Dobra, już pora zejść na dół i wejść do wody. A z tego co widzę, to tam jest bardzo płytko, czyli woda musi być nieźle nagrzana. A po tej stronie jeszcze bardzo fantazyjne restauracje. Chociaż ta jest akurat zamknięta, chociaż wygląda najlepiej. Szkoda. No właśnie, bardzo fajny klimat, ale jest nieczynne. Taki klimat i zamknięte, no szkoda. No, woda tutaj nie jest za ciepła. Jest trochę lodowata. Rany. No i znowu nie ma słońca. Znowu nie ma słońca, ale dam radę jakoś. Jest trochę piasku, jest trochę kamyków, ale no nie jest źle. No jest w miarę płytko także. Wracam do Playa Blanca, bo to jest plażowania dzisiaj. Raczej nic ciekawego nie wyjdzie. Przy takiej pogodzie to po prostu nie uda się. Parking i jak widać ludzi jest sporo, naprawdę sporo dzisiaj plażowiczów, chociaż pogoda nie rozpieszcza, jak mówiłem. I taka teraz właśnie to jest przede mną droga wydeptana. Tam krzyż na jednym ze wzgórz. A ja muszę podążać w tą stronę, w stronę miasteczka Playa Blanca. Aż niesamowite, że tutaj wokoło są takie piękne, piaszczyste plaże. Ej, no nic tu nie ma. Nic tutaj nie ma, tylko piasek, pył wulkaniczny i ścieżka, którą podążam. Sporo kamperów jest na wyspie i to takie kampery, które właśnie już lata świetności mają dawno za sobą, także myślę, że tanie i popularne miejsce dla kamperowiczów. A krajobraz wciąż ten sam, wulkaniczny. Żegnam już powoli to piękne miejsce, plaże, turkosowa woda, ale klimat wokoło wciąż księżycowy. Wciąż tutaj jest taki niesamowity księżycowy klimat. Ach, a zaraz przede mną będzie Playa Blanca, także chodźcie dalej ze mną. No tak to właśnie tutaj wygląda Lanzarote. I niektórym taka aura nie przeszkadza. Pogoda dzisiaj cały czas jest w kratkę. Czasem wychodzi słońce, czasem są tylko chmury, ale i tak myślę, że miejsce warte odwiedzenia. Tutaj oczywiście już kolejne hotele, baseny, no spójrzcie. No i wszędzie ten pył wulkaniczny. I to mnie tutaj właśnie intryguje, co to jest za kopiec usypany. Trzeba to sprawdzić. No dokładnie, co to może być? Co to tutaj może być? I teraz już widać, że to jest kopuła tej okrągłej rotundy. A tutaj wszystko w remoncie. Tutaj pod względem turystycznym to wszystko jest bardzo fajnie pomyślane, ale z tej strony okazuje się, że jest jakaś mała galeria. Są to być może rzeczy wyłowione z morza. Patrzcie, jakie dziwne eksponaty tutaj. No, wygląda na śmieci po prostu. Stare zabawki. No, interesujące. Interesujące miejsce. Jest i safari oczywiście. W sumie atrakcja dla dzieci, ale w sumie każdy z nas jest wciąż dzieckiem. No proszę Państwa, Oasis i tutaj się żyje. Idę właśnie zaraz coś zjeść w jednej z tych restauracji. Na przykład może tutaj. O proszę, i tutaj się żyje. Tutaj się żyje, moi drodzy. Spaghetti carbonara oraz zupa pomidorowa. Jest 18 godzina,
Słońce praży niemiłosiernie. Dopiero teraz na zakończenie dnia, ale po prostu jest skwar i ukrop. No i sporo ludzi na plaży i w wodzie. Promenada, restauracje, knajpeczki i w tym miejscu podobno warto poczekać na zachód słońca, ponieważ bywa on spektakularny, ale czy dzisiaj również będzie? Nie wiadomo, od rana było nie za ciekawie, teraz w sumie już jest pogoda, ale czy to się utrzyma? W sumie tutaj niebo jest czyste, morze jest turkusowe, więc być może warto poczekać, a to już kolejna plaża miejska. Tą plażę już Wam pokazywałem rano, ale teraz jest cała nasłoneczniona, czyli od razu lepiej. Ja się z Wami już żegnam z miejscowości Playa Blanca. Jestem cały spalony i zapraszam na kolejne filmy z tej pięknej wyspy. O, właśnie wraca prom z kolejnej wyspy. Tutaj. O, a to Lanzarote i miejscowość Playa Blanca, także zapraszam na kolejne filmy. No to już mówiłem chyba, tak, dokładnie, więc do zobaczenia.